On zaangażował się do tego stopnia, że jak przyszli bolszewicy, to znaczy była wojna polsko-bolszewicka w 1920 roku i w Zambrowie powołano no to władze bolszewicko-komunistyczne, ten komitet tymczasowy gdzieś tam, prawda, taki główny komitet tymczasowy był złożony z Dzierżyńskiego, Marchlewskiego, Kona, prawda, to były postaci ruchu robotniczego, prawda, czy też tworzącego się komunistycznego w tym czasie ruchu komunistycznego, ale on na poziomie Zambrowa, mój ojciec mając 15 lat, wszedł do zarządu miasta Zambrowa jako reprezentant młodzieży, prawda. 15 lat mając, prawda. To brzmi anegdotycznie i równocześnie wrogo, jeżeli się pomyśli, że to był moment dopiero co Polska odzyskała niepodległość i on utożsamiał się i był członkiem władz najeźdźcy, prawda, który oczywiście siebie nie definiował w ten sposób. Te wojska bolszewickie, które nachodziły, to naszły na Polskę, oczywiście widziały misję przed sobą rewolucji światowej, prawda, i celem ich było przejście przez Polskę i połączenie się z rewolucją niemiecką, no ale z perspektywy Polaków to sens tego był zupełnie oczywisty. Także jak później zostali odepchnięci, te wojska, Czerwona Armia została odepchnięta, to on musiał uciekać z Zambrowa. To znaczy mimo młodego wieku jego życie było zagrożone. On uciekł do Warszawy, gdzie był jego starszy brat Natan, który był nauczycielem wybitnym, zdaje się, dyrektorem szkoły chyba żydowskiej. I później uciekał nielegalnie do Związku Radzieckiego z grupą uciekał, zostali złapani, zatrzymani. Jeden z tej grupy był szpiegiem, który ojcu do jego jakiejś torby podrzucił jakieś materiały, które przemycał. Także ojciec był torturowany wtedy, mając te 15 lat na granicy. Także, ale wypuszczono ich, mówiąc prawdę, nie pamiętam historii, może ojciec mi nie opowiadał, zresztą te niestety dzieci w tym wieku mało się ogólnie interesują historią rodziców, a myślę, że to szczególnie było prawdziwe w domach żydowskich ze względu na tę nieciągłość kulturową, dlatego że ja już należałem do świata polskiego, prawda. On należał do Jidyszlendu, do świata żydowskiego, prawda. I do tej międzynarodówki komunistycznej, prawda, dostał się do Związku Radzieckiego, był działaczem natychmiast, był dziennikarzem w pismach, zarówno w jidysz, jak i po ukraińsku i po rosyjsku. I zaczął studiować na takim kominternowskim Uniwersytecie Komunistycznym dla krajów Zachodu. Tam działaczy kształcono. No, dość anegdotyczna historia jest, przyjęto go tam, był bardzo młody, był za młody i, że tak powiem, był niedokształcony. Dlatego, że jak go zadano pytanie coś tam o manifest komunistyczny, to on zaczął recytować, on znał na pamięć po prostu. No takie talmudyczne, można powiedzieć, wykształcenie. Z pasją komunistyczną powiązane, prawda? On zaczął im recytować na pamięć i przyjęto go, prawda? I on kończył ten uniwersytet z przerwą, bo gdzieś tam go posyłała partia, żeby gdzieś tam działał w Charkowie, czy gdzieś, nie pamiętam szczegółów. Mniejsza, wrócę do tej historii ojca jeszcze później, ale to był jego świat. To był jego świat.